Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj testujemy taką oto kamerę. Jak widzicie, zbudowałem taki oto maszt. To jest centrum dowodzenia, akumulator, przetwornica, rejestrator, router, no i komputer, na którym też nagrywam sobie wszystko. Ta platforma jest na kółeczkach, więc będziemy mierzyć sobie odległości tej oto kamerki. Dodatkowo będziemy sprawdzać, z jakiej odległości można odczytać tablice rejestracyjne oraz moją twarz. Dlatego też jest rozciągnięta taśma na 50 metrach. Będziemy też testować tą kamerę na 100 metrach. Jest zarówno w dzień, jak i w nocy. Więc zabieramy się za testy. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, jest to kamera 20 razy zoom optyczny plus 10 cyfrowy. Dodatkowo posiada mikrofon, głośnik, podążanie za ludźmi, co też sobie sprawdzimy tutaj w tym miejscu. Dodatkowo komunikaty w języku polskim wgrane przez nas i będziemy w tym terenie testować odległość nawet na 100 metrach, czy zbliżając tutaj na ten samochód, czy będą widoczne tablice, będzie moja twarz widoczna i ogólnie jak się sprawuje ta kamera. Działamy. Do tej kamerki na Androidzie mamy OZI-Cam Pro i po otwarciu mamy naszą kamerkę. Jak widzicie, jest w SD, czyli w tej gorszej jakości. Jeżeli chcemy w lepszej jakości, klikamy w SD i mamy HD. I tutaj wygląda obraz następująco. Więc możemy sobie obracać tą kamerką w jedną lub w drugą stronę. Tak, zoomik właśnie możemy robić, co właśnie będziemy z niego korzystać podczas tutaj odległości różnych. Na początku chcę pokazać właśnie odległość. Jest w tym momencie, troszeczkę cofniemy na 15 metrach. Czyli w tym momencie mamy 15 metrów odległości i zobaczymy, czy bez w ogóle zoomowania będą widoczne tablice rejestracyjne, numer tablic oraz moją twarz. Więc sprawdzamy. I w tym momencie, zobaczcie, jeżeli kamera nas śledzi, weźmiemy sobie na lepszą jakość, rozszerzymy, bez problemu widzimy tablice rejestracyjne, ale kamerka przybliża nam. Więc żeby wyłączyć na razie to przybliżanie, musimy wejść sobie w opcję, inteligentny alarm, wykrywanie człowieka i tutaj wyświetla ślady. Wyłączamy to, zapisujemy i w tym momencie kamera nie ma aktywnego śledzenia, czyli śledzenie jest wyłączone. I zobaczcie, nie ma na mnie obramówki żadnej. I zobaczcie, 15 metrów, jeżeli sobie zbliżycie, to tak naprawdę nie ma w ogóle straty. Oddalimy sobie. A tak wygląda obraz w nocy z 15 metrów. Jedziemy teraz na 30 metrów. Jesteśmy na 30 metrach, kamerka, i będziemy sprawdzać, czy z 30 metrów bez zbliżania na razie, bez zoomu optycznego, będę mógł odczytać tablice rejestracyjne oraz czy będzie widoczna moja twarz. Idziemy w stronę samochodu. Dobra, jesteśmy na tej słabszej jakości. Stanę z prawej strony, tak jak ostatnio, albo nie. Stanę z tej strony, bo tam znak jest i znak może przeszkadzać. Jak widzicie, wziął go na pierwszy plan. To też może być problem, ponieważ ostrość może właśnie na znaku się wyostrzyć. No dobra, sprawdzamy. Na gorszej jakości, czyli na gorszej jakości nie ma szans. Bierzemy na HD i zobaczcie, z 30 metrów bez problemu idzie odczytać tablicę z tej kamerki. GA831HH, moją twarz też bez problemu i to jest bez zoomu optycznego. A teraz bierzemy sobie, zbliżamy, oczywiście używając zoomu optycznego i bez problemu wszystko widać. Więc zoom optyczny oczywiście jak najbardziej działa poprawnie. Jeszcze zobaczymy, czy z 30 metrów będzie możliwość śledzenia, czyli wykryje nas. Włączamy sobie wtedy alarm, wykrywanie człowieka i tutaj wykazuj ślady, zapisz i zobaczmy, czy wykryje kamerka mnie na 30 metrach i czy będzie śledzić. No od razu zobaczcie, na 30 metrach
Bez problemu wykryła mnie od razu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mimo tego, że jest tam znak i przeszkadza. Tak, chodząc sobie, kamerka mnie wykrywa. Mam informację o tym. Weźmiemy sobie na całość. Weźmiemy na HD. I wtedy, zobaczcie, automatycznie zbliży na mnie. No i wtedy wszystko też widzicie, nie? Na 30 metrach bez problemu mnie kamera wykrywa. A zobaczcie jedną rzecz. Mogę też wyznaczyć jej obszar. Inteligentny alarm, wykrywanie człowieka, obszar alertu jest na całości, a wyznaczymy sobie tylko i wyłącznie ten obszar. Jeżeli wejdę sobie w ten obszar, to kamera dopiero powinna wykryć. Gotowe. Zapisz. Teraz nie powinna w ogóle mnie śledzić. Czyli sobie powinienem chodzić i kamerka nie powinna brać mnie pod uwagę. Co też nie bierze, tak? Zobaczcie, nie wykrywa w ogóle mnie. A teraz idziemy w to miejsce, które zaznaczyłem. Wchodzę w jej teren i wykrywa. Czyli jak wszedłem w obszar kamery, to automatycznie zaczęła mnie wykrywać. No jestem dosyć blisko, ponieważ taki obszar wyznaczyłem. Wychodzę z obszaru i powinna przestać mnie śledzić. Co też uczyniła. Teraz już mnie nie śledzi. Jeszcze weźmiemy sobie, później sprawdzimy dźwięki alarmu. Jak widzicie, wszedłeś w obszar monitorowany i tak dalej. Zobaczymy, czy będziemy słyszeć cokolwiek z takiej odległości jak 30 metrów. Uwaga, obszar monitorowany. Coś tam gada, ale z 30 metrów jest bardzo cicho. Tym bardziej, że wiatr wieje i tutaj już przeszkadza nam usłyszeć komunikaty. Jesteśmy na 50 metrach i będziemy sprawdzać teraz, czy w ogóle odczytamy tablicę bez użycia zoomu optycznego. Pewnie nie, ale sprawdzimy to. Jesteśmy w tym momencie na 50 metrach. I teraz oczywiście na SD nie ma szans, żeby odczytać. Bierzemy na HD lepszej jakości i teraz sprawdzamy. Komunikat przychodzi, więc wykrywa mnie kamerka. Na 50 metrach, panie i panowie, nie odczytamy tablic. No, choćbyście nie wiem co chcieli. Jeżeli kamera nie użyje zoomu optycznego, to nie ma szans, żebyście odczytali. Zobaczcie. Nie odczytacie tablic. Ale jeżeli użyjemy sobie optyki, to wtedy bez problemu odczytacie sobie i tablicę, i jak widzicie moją twarz bez problemu. To jest na 50 metrach. A zobaczymy, jak to właśnie wyglądać będzie na 100 metrach. I jeszcze obraz na 50 metrach w nocy. A teraz będziemy testować kamerę na 100 metrach. Jak widzicie, kamera jest na wysokości 4 metrów. Tego typu kamery powinniśmy montować na wysokości minimum 5, 6, a najlepiej 7 metrów. Dobra, przemieszczamy na 100 metrów i zobaczymy, czy kamerka mimo zbliżenia zoomu będzie wszystko widoczne. W dolnym prawym rogu macie od razu zoom. Zobaczcie na HD. Sprawdzamy. No jakoś też jest ładna. Mamy 100 metrów widoczne bez problemu. Tak, nagrania. No i jeszcze obraz w nocy ze 100 metrów. Zobaczcie, jak ta kamera stoi w skoślawie. Kamerka
stoi koślawie, natomiast warunki mamy jakie mamy. Najważniejsze było pokazanie właśnie odległości, z jakich możecie odczytać tablicę zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy, co prawda, latarnie tutaj się świeciły, ale koło domu też większość z Was ma jakieś latarnie, ma jakieś światło dodatkowe, więc takie warunki odpowiadające domowym. Natomiast ta kamera w całkowitej ciemności też widzi, jak najbardziej ma diody IR, więc musicie mi zaufać. Natomiast nie miałem za bardzo gdzie tego sprawdzić tutaj. Mamy co mamy. Natomiast kamerka naprawdę, jak widzieliście, warta uwagi. Nawet ze 100 metrów, jeżeli zbliżycie sobie optycznie, jesteście w stanie odczytać tablice rejestracyjne. Co ciekawe, właśnie jeżeli macie jakieś oświetlenie, to też w nocy widać te tablice. Tutaj na aplikacji możecie sobie też zmieniać, jeżeli chodzi o tryb nocny. Możecie robić różne ustawienia. Proponuję pobawić się właśnie tymi ustawieniami, ze względu na to, że każdy ma inne otoczenie i kamera się dostosuje do takich właśnie do Waszego otoczenia. I to na dzisiaj będzie wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w kolejnych takich filmach. Do zobaczenia, cześć!